Siemanko, dzień dobry, z tej strony Mateusz. Zapraszam na film o naszej podróży do Stanów. W ciągu 3 tygodni przejechaliśmy w sumie jakieś 5000 km, odwiedziliśmy 10 stanów i udowodniliśmy sobie tym samym, że nie jest to takie trudne i niedostępne, jak nam się wcześniej wydawało. Przygodę zaczęliśmy w Connecticut, skąd pojechaliśmy do Bostonu, a później do Acadia National Park w Maine. Następnie przez Vermont do Lake Placid w stanie Nowy Jork, a później na wodospady Niagara, albo Niagara, jak to my mówimy, i na słynne skrzydełka do Buffalo. Widzieliśmy bizony na Mud Creek Bison Ranch i skalne miasto w Watkins Glen. Po powrocie na wybrzeże zatrzymaliśmy się na Queens w Nowym Jorku, żeby później pojechać na długi weekend do Virginii, gdzie zwiedziliśmy Shenandoah National Park. Na koniec naszej przygody jeszcze raz zatrzymaliśmy się w Nowym Jorku, tylko tym razem na samym Manhattanie. Tworzę ten film przede wszystkim na pamiątkę, ale myślę, że podawane przeze mnie ceny i propozycje ciekawych miejsc do odwiedzenia wielu z Was mogą się przydać. Podróż zaczęła się we Wrocławiu. O 8:25 mieliśmy lot do Helsinek. Co ciekawe, Finner z Wrocławia latał dopiero od miesiąca. Mieliśmy szczęście, bo ceny mieli naprawdę atrakcyjne, dużo lepsze niż konkurencja. Butelki z filtrem to naprawdę dobry patent na lotniska. Nie można wejść z wodą, co prawda, ale zawsze można ją sobie uzupełnić już po odprawie. Wolny czas na lotnisko wykorzystaliśmy, żeby kupić parę biletów. W tym wypadku zdaje się na Niagara Falls. Your safety belt fastened throughout the flight in case we experience unexpected turbulence. You'll find a life jacket underneath your seat. Pull the life jacket over your head. Fasten the front buckle and tighten the strap. Your window shade must be open. Please make sure your hand luggage is stowed under the seat in front of you.
Jesteśmy sobie w Helsinkach. Jak w robocie, do pół godziny trzeba odsiedzieć. Odsiadujemy do pół godziny. Jeszcze ile? 5? Nie, chyba nie. Niecałe 5. Która jest 12:45. Lot mam o 17:20. 14, 15, 16. No to 4. Jesteśmy na granicy strefy Schengen. Na granicy Imperium. Nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Czy tam w ogóle coś jest. Co to ktoś przewozi? Chociaż wiesz co, to nie, że ktoś, to są te karmy. Bo to nami też zawsze lecą po prostu paczki. Witamy poza strefą Schengen. Nikogo tu nie ma. Co tu się dzieje? Na lotnisku w Helsinkach spędziliśmy prawie 6 godzin, ale było to tak naprawdę najlepsze połączenie z możliwych. Do wyboru miałem albo czekanie 6 godzin, albo 12. Co dostaliśmy w zestawie? Wodę, Okej. ale musieliśmy sobie ją sami przynieść. No, ci z biznes klasy mieli ją na miejsce. Dobra, mamy wodę i słuchaweczki. Kocyki. To są słuchawki. Tak. Hello, we're happy to have you on board Finnair. To help us depart as soon as possible, please play safely stowed. Please keep the aisle clear to let others get seated. Thank you. But if it happens, you have a life jacket in a compartment underneath or next to your seat. Co tam, Kasiu, dostałaś? To jest chyba... To jest spaghetti z mięskiem. Czyli niska zawartość laktozy. Wegan kolesław. Bułeczkę. No nie wiem, czy to jest Masełko? chyba masło. I sufeli, czymkolwiek to jest. Batonik jakiś. Chyba wafelek. To taki Grzesiek. Tak? Teraz będziemy się bać. Co?
serce browarka. Tak jest, mogła być w cenie biletu piwo albo sok, jak wybrałam piwo. Zjadliwe. Co tam widzisz? Manhattan. Dużo. Po ponad 9 godzinach lotu i pokonaniu prawie 7000 km w końcu wylądowaliśmy. Nowy Jork przywitał nas brzydką pogodą i długimi kolejkami. Pogoda przeokropna. Ale humory nam dopisywały, bo w końcu byliśmy na miejscu. Są walizy? Jest, są obie. Całe. Ej, dobry pomysł, ktoś ma. Dobra, to nasze. To jest moja. Tak, a to moje. Kasia? Jesteś w Ameryce. Z lotniska odebrał nas mój brat, który mieszka w Connecticut i u którego spędziliśmy pierwszy weekend. Siemanko. Wszędzie budują, wszędzie rozwalone drogi, wszędzie zdarta nawierzchnia. Kładą asfalt, zrywają, mosty nowe budują. Cała nasza podróż zajęła nam ponad 21 godzin i od teraz przechodzimy na czas amerykański, czyli minus 6 godzin względem Polski. Shelton, Connecticut. Tam właśnie spędziliśmy pierwszy weekend, w domu mojego brata. Pogoda zapowiadała się cudownie, więc postanowiliśmy odwiedzić kilka parków stanowych, a przy okazji też polską szkołę sobotnią, żeby zobaczyć, gdzie uczęszczają polonijne dzieciaki. Przejażdżka po okolicy to była dobra okazja, żeby jeszcze raz przypomnieć sobie różnicę między ruchem ulicznym w Polsce a w Stanach. No turn on red, tak? No właśnie, jak takie coś masz, to nie możesz skręcić. Mimo, że, bo w ogóle wiesz, że tutaj w prawo na czerwonym możesz skręcić. Tylko w prawo. Nie no, musisz stać, to musisz pamiętać. Tak. Jak autobus No właśnie. daje czerwone światło, to stoi. Na początek odwiedziliśmy Osborne State Park. Wszystko jest zachowane dla potopu. Bo nie mają takie motto. Hej! Taki mały park stanowy, ale bardzo uroczy. Mnóstwo dzikich drzewostanów, czego w Polsce naprawdę trudno doświadczyć. Bardzo dużo wody, wszędzie jeziorka czy inne potoki. I pełno zwierząt. Na każdym kroku można zobaczyć właśnie albo gęsi kanadyjskie
Tutaj dość rzadki kardynał. Był chipmunk. Gdzie? A tu widzę, no. Ale wypatrzyłaś, Kasiu. się ruszył. I tak patrzyłam za jakimś ptakiem. Kolejnym punktem na mapie tego dnia był park stanowy Silver Sands w Milford. Oj, biegniemy. Kluski śląskie do tego. Ale te są świetne, to podwójne i to też. I to... Ekstra. Ostrygi, nie? Co masz? Chyba koralowiec. Z muszelkami. Takie twarde to jest. Co ciekawe, na tą wyspę widoczną w tle można dojść suchą stopą w czasie odpływu. W końcu poszliśmy coś zjeść. Trafiliśmy do takiego fajnego bufetu, gdzie zasada jest prosta. Płacisz raz i jesz ile chcesz. Jest to fajna opcja dla turystów takich jak my, bo w jednym miejscu możemy spróbować bardzo wielu ciekawych dań, jak na przykład najróżniejsze owoce morza, czy jakieś fajne fast foodowe przekąski. Z oczkami. A nasze dziewczyny On tam sobie tak tuptał tymi nóżkami. jedzą zupę u koleżanki. W niedzielę wybraliśmy się całą rodziną na hiking. Tym razem mieliśmy do pokonania kilka kilometrów wśród skał w okolicy Meriden. Pogoda początkowo była dość niestabilna i trochę padało, ale nikogo to nie zniechęciło. Wszyscy chcieliśmy zobaczyć Connecticut z góry. Uważam, że ten stan jest piękny i wyjątkowy na swój sposób. Może nie ma spektakularnych miast czy wielkich parków narodowych, ale na każdym kroku można wyskoczyć tam w góry i połazić po lesie.
zakładać? Jest szalony. To nie pisała. Ja się przyjmę. No i co tam? Zdążyliście wszyscy polubić. Nie spierdziel tego. Spadając, przebacz. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze w Yale University w New Haven. Zdecydowanie czuć tam klimat starej Europy. A na zakończenie weekendu została nam jeszcze jedna sprawa do załatwienia. Odbiór wynajętego samochodu z lotniska Tweed w New Haven. Trafił nam się Chevrolet Malibu, znany później jako Black Chevy. Teraz, mając już auto do dyspozycji, mogliśmy rozpocząć właściwą część naszej wyprawy. Cały tydzień w trasie, do przejechania 3000 km. Zaczynamy jutro od Bostonu, później w planie jest Maine i tak dalej, i tak dalej. Ciebie to znaczy. No to w drogę. Czas ruszać do Bostonu. Do przejechania mieliśmy 155 mil, czyli około 250 km. Była to dla mnie pierwsza tego typu podróż samochodem po Ameryce jako kierowca. Ogólnie wiedziałem, czego się spodziewać na drogach, ale czułem lekki stres. Po wszystkim już wiem, że nie było powodu do zmartwień, ale wiecie jak to jest, kiedy robi się takie rzeczy po raz pierwszy. Drzwi zatrzaśnięte, nie ma powrotu. Jedziemy na Berlin.
W Bostonie zatrzymaliśmy się w hotelu Hampton Inn. Noclegi wybierałem oczywiście na podstawie ceny, ale również zwracałem uwagę na lokalizację, żeby nie tracić zbyt dużo czasu na dojazdy. Muszę przyznać, że pokój był ogromny. Szampon, shower gel, conditioner. Wszystko jest. Słuchawka! Nawet na 2 wysięgnikach. Jesteśmy uratowani. Po zameldowaniu od razu ruszyliśmy na miasto. Początkowo planowałem, żeby do centrum nie jechać autem, tylko wybrać komunikację miejską. Ale później przypomniałem sobie, w jakim kraju jesteśmy. Jesteśmy w Common Garden w Bostonie. Zatrzymaliśmy się w parku podziemnym tutaj. Parkingu podziemnym? Parkingu Pod parkiem. podziemnym dosłownie pod nami, pod parkiem. No i idziemy zwiedzać. Jechaliśmy z hotelu jakieś 20 parę minut, a jechaliśmy chyba 7 km, także cały czas w korkach, ale dojechaliśmy. No, idziemy zwiedzać, idziemy zobaczyć, o co tutaj chodzi w tym mieście. Ładnie tu. Helikopter na budynku. Ten łożyk jest taki maleńki. A on ma i tak wysokie piętra i kilka. No. Tamte pola by ich policzyła, nie? No. I co tu mamy, Kasiu? To jest najstarszy cmentarz w Bostonie z 1660 roku. Jest miejscem pochówku wielu znanych postaci z historii Stanów Zjednoczonych. Tak, jest tutaj pomnik ofiary z tego zamochu bostońskiego z 2013 roku. No i też jest cała rodzina Franklina pochowana, oprócz jego. Franklina? Tak. Zresztą jest Franklin napisane. Już prawie nic nie widać na tych. Widać, że coś było, no nie? Eck. Abet, pewnie Elizabeth. 1757 rok, jak miała 39 lat. Ale popatrz, Kasiu, że są czaszki. No, Wszędzie są czaszki. o ja. Czaszki ze skrzydłami, jakby anioły i przekreślone piszczelowe kości. No, Tak jak tutaj. ojej. Patrz, i palone były ciała. Aha. Tu leży spalone ciało Tadeusza McCarthy'ego, age 34 lata. Ale młodo umierali. 6 grudnia. 35, 34 lata. Ciągle się to powtarza. 33. Tam ktoś miał 50. No to już był staruszek. No, czy O nie! 73? 75 lat. A, 5. No to ten już dożył wieku. Kasiu, a powiedz, o co chodzi z tym pasem tutaj tych cegieł? Jest jakiś trail, nie pamiętam jaki, ale to jest po prostu trasa w Bostonie. Ona ma około 4 km, którą można iść przez takie główne zabytki w Bostonie. Taka trasa Właśnie- dla turystów, tak? Wyznaczona. Tak,
Tak, od parku właśnie przez jakiś kościół najstarszy, cmentarz, jakiś ratusz zaraz też będzie. Kościół baptystów. Tremont Temple. Imponujący. Idzie Mateusz po szlaku? Idzie. A tutaj, Kasiu, co widzimy? To jest, już mówię, Old South Meeting House i Old State House. Boston nazywa się kolebką wolności, a te dwa miejsca doskonale pokazują dlaczego. Odegrały kluczową rolę w wydarzeniach prowadzących do amerykańskich rewolucji. Było miejscem spotkań politycznych i dyskusji Bostończyków. O, zebranie w tym miejscu rozpoczęło słynną Tea Party, bunt zwany bostońską herbatką w 1773 roku. Stąd wyruszano też na inne protesty, m.in. pod znajdującym się nieopodal Old State House. Tak. O, tuż obok Old State House miał też miejsce bostońska masakra, czyli uliczny spór mieszkańców Bostonu z poddanymi królowi angielskimi żołnierzami, który przerodził się w chaotyczne i krwawe starcie. Kuska na choinka. Albo kraba. Albo Dziadki do orzechu. może świetny świecznik. O, Menorę. no super. Ale gołębie mają takie same. I wróbelki też. Aha. A tak poza tym to wszystko inne. Ważne historyczne miejsca. A tutaj mamy Bank of America. I w tym małym budyneczku wszystko się zaczęło. Cała rewolucja amerykańska. Pamiętam, że tutaj też miały być jakieś takie wieże widokowe gdzieś, nie na tej trasie, ale w Bostonie. Jedna była darmowa, tylko że trzeba było wchodzić ileś tam do góry. Ciekawe, czy trzeba tam jechać, czy nie. Zależy, wiesz. Idziemy teraz 4 km. I trzeba będzie wrócić. Już 3 mamy za sobą. No ale to wiesz, to od początku tej trasy. No, A my od razu, wiesz, po jakimś kilometrze czy półtorej dotarliśmy do tej trasy dopiero. okej. Bo, to jest to. Samuel Adams. Tu mieliśmy się napić piwa. Samuel Adams, tak? Tak jest. Thank you. Of course, thank you. Did you want to pay now or start a tab? We can pay now. Yeah, With cash? Will be Yep. good? That works. Come on. Cash or card, whichever you'd like. Okay. Cash. There you are. Thank you. Thank you. Cheers. Right now, stuck between the pain and anger that I cannot face, and the memories of smoking weed, not even replaced. Yeah, I'm terrified of weather. Only see you when it rains. Yeah, the doctor told me to travel, but there's COVID on the plane. And never mind, 'cause it's the season of the sticks, and I saw your mom. She forgot that I existed. Out of my fault, I just like to play the victim. I drink alcohol till my friends come home for Christmas. Each night, some passion in you. Did not have it, did not use it. Tight tracks in one pair of shoes, and I'm splitting up, and now after you, after you, yeah.
House, najstarszy do dziś istniejący dom w centrum Bostonu. Powstał w 1680 roku, a od 1770 należący do słynnego patrioty Paula Revera, nie wiem jak to się czyta, został odrestaurowany tak, aby odzwierciedlić wygląd z czasów jego zamieszkania. Wnętrze domu można zwiedzać, poznając życie codziennie Bostończyków. A tak w ogóle to ta drewniana fregata jest najstarszym na świecie statkiem, który się do dziś unosi na wodzie i została zbudowana w 1797 roku, więc pochodzi z końca XVIII wieku. I tak po przejściu ponad 11 km mogliśmy wracać do hotelu. Udało nam się przejść cały Freedom Trail, a nawet trochę więcej. Boston bardzo nam się spodobał. W jeden dzień udało nam się odwiedzić większość najważniejszych miejsc. W porównaniu do Nowego Jorku, choć to porównanie nigdy nie będzie odpowiednie, Boston jest zdecydowanie mniej kosztowny. Ponadto łatwo tam wjechać autem i znaleźć miejsce do parkowania. Zwiedzając zawsze znajdzie się miejsce, żeby odpocząć. To miasto nie przytłacza, jest niezwykle przyjazne dla takich turystów jak my. Zachowuje się naturalnie. Okej, zachowuję się naturalnie. Ja wziąłam zieloną, chyba tak. Amerykański klasyk. A w następnym odcinku jedziemy do Maine, do Acadia National Park.